Siema! Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka była najlepiej sprzedająca się konsola w Polsce? Jaka konsola odniosła na naszym rynku największy sukces, którego żadna inna konsola nie była w stanie pobić? Wiecie już jaka to jest konsola? To Pegasus. Konsola będąca klonem Famicoma, która ma długą i interesującą historię. Kiedy upadła komuna, otworzyły się w Polsce rynki, pojawiło się pęd konsumpcyjny, ludzie zaczęli chcieć po prostu nabywać i wtedy wielu wyjeżdżało za granicę i sprowadzało do Polski różne towary, które były po prostu rozchwytywane przez wygłodzonych przez długie lata komunizmu ludzi. I właśnie było dwóch takich facecików, którzy wyjechali na Tajwan, żeby sprowadzać stamtąd dżinsy, ale odkryli to właśnie konsolę, klon Famicoma, który zainspirował ich tak, że stwierdzili, że to może być jeszcze lepszy biznes od tych jeansów. Wtedy zawarli umowę z jakąś tam tajwańską firmą i tak powstał Pegasus. Bo trzeba wiedzieć o tym, że ten kształt, w ogóle ten model, ta nazwa Pegasus, to jest wszystko pomysł Polaków, wykonany właśnie na ich zlecenie przez tajwańskich, czy tam chińskich, czy ruskich, czy chuj wie jakich piratów. Więc Pegasus jest konsolą z polskim rodowodem wykonaną na Tajwanie na japońskim systemie ukradzionym. I ta konsola sprzedała się w Polsce w około 2 milionach egzemplarzy, co jest po prostu niesamowitą liczbą jak na Polskę. I żadna inna konsola się tak dobrze nie sprzedawała. Konsola występowała oczywiście w różnych wersjach. Były różne bazarówki, tanie, po 10-20 zł, jakieś dziadostwa, które się rozlatywały po paru godzinach użytkowania. Ale najpopularniejszym, najtrwalszym, w ogóle najlepszym systemem był ten Pegasus IQ 502. Budowa konsoli. Tak więc Pegasus, jak wiadomo, jest klonem Famicoma, więc jego wnętrze jest po prostu, jest to ukradziona, trochę zmodyfikowana płyta główna od Famicoma. Ale wygląd zewnętrzny modelu IQ 502 jest następujący. Więc z tyłu mamy wyjście na AC adapter, wyjścia audio-wideo i wyjście RF out, czyli wyjście antenowe. Po bokach są gniazda joysticków. Oczywiście do Pegasusów był również pistolet, który również podłączało się do gniazdka joysticka drugiego. Od frontu power i tutaj jest dioda, która się zapala, kiedy włączymy konsolę. Jest reset. Też wiadoma funkcja. Jest eject służący do wysrywania kartridży. No i jest klapeczka, pod którą znajduje się gniazdo na kartridże. Klapeczka, o właśnie, lubi się blokować, ponieważ jej górna część ma takie dwa ząbki, pod które czasami zachodzi część dolna, więc zdarza się, że klapeczka się blokuje. I tutaj mamy istotny napis Made in Taiwan. A tu jest plomba gwarancyjna, polskie oznaczenie po polsku, bo to polska, złodziejska konsola. Ale Pegasus to kult. Ile dzieciaków się zabijało o tą konsolę. Przecież w latach 90. Pegasus był jednym z najbardziej wymarzonych prezentów na komunię. Dopiero pod koniec lat 90., tam 97, te lata, kiedy już wyszło PlayStation w Polsce, dopiero wtedy Pegasus zaczął po prostu już odchodzić do lamusa, przestał się sprzedawać. No i ludzie, którzy byli odpowiedzialni za jego tutaj sprowadzanie, dystrybucję, przerzucili się na Sega Saturn, która okazała się klapą, no bo nie miała w ogóle startów do PlayStation. No i później ci panowie dali już sobie spokój z rynkiem konsol i zaczęli produkować hopkole. Ale to już jest inna para kaloszy. Do grania na Pegasusie służył taki oto kultowy już pad. Pad był dość duży, trzymało się go w rękach w miarę wygodnie. Posiadał to co standardowe pady, czyli krzyżaka, przyciski Select i Start, A i B oraz Turbo. Pady były bardzo solidne, bardzo wytrzymałe, w przeciwieństwie do padów z jakichś tandetnych gównianych bazarówek, które potrafiły się rozlecieć po 15 minutach grania. Pady od Pegasusa to było coś. Gry. Żółte, na ogół żółte, ale również występujące w innych kolorach dyskietki, bo tak się je nazywało w latach 90.
Czy ktoś znał nazwy kartridże? Nie, to były pieprzone dyskietki, które wymieniało się na bazarku u ruskich i oceniało tylko po obrazkach, a później wracało do domu i okazywało się, że tej napieprzonej dyskietce jest zupełnie co innego niż na obrazku. Gry na Pegasusa można podzielić na 3 kategorie. Po pierwsze, składanki bardzo wielu gier, na które tak naprawdę składały się 3 albo 5 gier powtarzanych aż do usrania. Po drugie, gry opisane chińskimi krzaczkami, na których były na ogół takie same gówna jak na tych składankach. I po trzecie, pirackie pojedyncze gry z obrazkami na ogół tandetnymi lub rozmytymi jakby starą szmatą, których zakup był loterią, bo jak już wspomniałem, często obrazek nie był adekwatny do zawartości. I teraz należy zadać sobie pytanie, jaka była najbardziej kultowa gra na Pegasusa? Czy było coś takiego? Były dwie najbardziej kultowe gry na Pegasusa. Pierwsza to była składanka na niebieskim kartridżu 168.1, a była ona kultowa głównie dlatego, że była na niej kontra, w której dało się ustawić 99 żyć. Bo jak wiadomo, kontra była grą trudną, więc pizdowate dzieciaki nie potrafiły jej przejść na 3 życiach. Dlatego ten kartridż stał się tak zajebiście kultowy. Dla mnie jednak najbardziej kultowym kartridżem na Pegasusa była Złota Piątka. Tak, Złota Piątka to najbardziej kultowy kartridż na pieprzonego Pegasusa. Gry z piękną grafiką, gry zajebiście grywalne. Czego chcieć więcej? Złota Piątka to był prawdziwy kult na Pegasusa. W dodatku na początku Złota Piątka bardzo często była sprzedawana właśnie w komplecie z Pegasusem IQ 502. Później jednak zaczęły pojawiać się Pegasusy z Złotą Czwórką, która też była dobra, ale Złota Piątka była lepsza. Gra, podobnie jak Złota Czwórka, były to jedne z niewielu oficjalnych wydawnictw na Pegasusa, wydawanych w pudełkach. I to były 5 gier: Big Nose Freaks Out, Micro Machines, Dizzy, Ultimate Stunt Money, Big Nose, The Caveman. W środku była instrukcja obsługi i to, co nas najbardziej interesuje, czyli kartridż ze Złotą Piątką. Jednakże Złota Piątka to kartridż tak zajebiście kultowy, że nie będę teraz marnował czasu na jego opisanie po łebkach i poświęcę mu kiedyś osobny odcinek, bo ten kartridż zasługuje na to. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tych tandetnych, żółtych, pedalskich gierek. Spójrzcie tylko, jak się je wkładało w konsolę. Wciskało się i było tu jeszcze sporo miejsca, ponieważ kartridże wychodziły w różnych nieregularnych kształtach, więc musiało być sporo miejsca. I zobaczcie, kartridż jest wciśnięty maksymalnie, a kiwa się tak, jakby za chwilę tam coś w środku miało się urwać. Chociaż kiedyś w ogóle nie zwracałem na to uwagi, to teraz się przestraszyłem, że to gniazdo na kartridże w środku mi się urwało i lata. Ale nie, to jest zupełnie normalne zjawisko w Pegasusie. I patrzcie, jak da się wystrzelić kartridż przyciskiem Eject. Wyskakuje. Zajebiście. Można zrobić nawet mistrzostwa w strzelaniu z kartridży. Tak. Więc koniec pieprzenia. Teraz włączmy konsolę. Tak więc mamy już podłączonego Pegasusa. Zacznijmy od składanki Super 98 in 1. I mamy tutaj charakterystyczny obrazek jak w składankach. Pełno takich samych gierek. Patrzcie, Tank, Tenis 2, Tank 2, Tank 3, Tenis 3. A wszystko to są te same gry. Dobra, włączmy coś i zobaczymy. Battle City, znane szerzej jako Tank, jedna z najbardziej kultowych gier na Pegasusa, szczególnie w kooperacji z kolegą. W grze chodziło tylko o to, że na jednej statycznej planszy musieliśmy poruszać się małymi czołgami i bronić orzełka umiejscowionego na samym dole przed czołgami, które będą chciały go zniszczyć.
To całkowity i jedyny sens gry. W grze możemy zdobywać różne dopałki, które nam mogą ulepszać czołg, mogą zatrzymywać czas, tak jak właśnie teraz, mogą niszczyć wrogów na ekranie. I tak musimy w każdym levelu niszczyć określoną ilość przeciwników. Mamy do dyspozycji właśnie różne dopałki i cała gra na tym polega. Jest edytor map, możemy tworzyć własne levele, w których to, jak znam życie, będziemy chcieli zamurować orzełka, żeby nie dało się do niego dostać. Każdy level wygląda inaczej, są różne scenerie, jest woda, są lasy. Gra jest naprawdę bardzo grywalna, zwłaszcza z kolegą. Możemy jechać dalej. Dobra, to były tanki. Teraz Robin Hood. Taki sam jak na Złotej Czwórce. Robin Hood, gra od Codemasters, wydana na Złotej Czwórce, ale również jak widać pojedynczo. Gra bardzo ciekawa, ale również bardzo trudna. Jest to nieoficjalna gra, na NES-ie wyszła właśnie jako nieoficjalne wydawnictwo od Codemaster. Cóż, gra jest sympatyczna, aczkolwiek bardzo trudna i nigdy nie udało mi się jej przejść, mało tego, nigdy nawet nie udało mi się dojść daleko, chociaż z tego co słyszałem, to ma ona chyba tylko kilka leveli, żeby nie skłamać, 3-4, w każdym razie jest króciutka, ale nadrabia wysokim poziomem trudności, który wynika po części właśnie z takiego zabugowanego sterowania, bo Robin właśnie ciężko wyczuć jego skakanie, ślizga się na platformach jak się skoczy, także gra jest trudna, naprawdę trudna i trzeba było naprawdę ją wymasterować, jeśli chciało się przejść. Oczywiście osobiście nie znałem nikogo, kto by umiał ją przejść, także no, była to przyjemna zabawa, ale szybko się kończyła wraz z utratą tych kilku żyć, które właśnie mieliśmy do dyspozycji. Aczkolwiek gra warta wspomnienia, warta polecenia. Myślę, że wiele osób ją znało właśnie dzięki Złotej Czwórce i myślę, że też wiele osób miało problemy właśnie z tą grą, tak samo jak ja. To możemy lecieć dalej. Dobra, Robin Hood, mamy do słowy. I na koniec jeszcze Time Diver Avenger. Time Diver Avenger to taka platformówka akcji, coś w stylu Ninja Gaiden, Batmana, tego typu gier, czyli idziemy do przodu, nawalamy we wrogów, mamy zdolność specjalną, właśnie zrobiłem, odpalamy ją góra i B, mamy cios standardowy, skaczemy, odbijamy się od ścian, bijemy wszystkich, zbieramy power-upy, czyli po prostu gra z tego gatunku, popularnego dość na NES-ie, na Famicomie. No i oczywiście gra bardzo przyjemna. Nie jest tak trudna na szczęście jak Ninja Gaiden chociażby. Można w nią przyjemnie pograć, można dojść nawet daleko. Oczywiście poziom trudności rośnie z levela na level, jak to zwykle bywa. Ale naprawdę można się nieźle pobawić przy tym tytule. Graficznie jest całkiem nieźle. Może kolorystyka jest trochę taka miejscami, chociażby kolory naszej postaci są takie szarobure. Ale ogólnie gra się ładnie prezentuje jak na Pegasusa i jest naprawdę ciekawym i grywalnym tytułem. Co mogę więcej powiedzieć? Wystarczy zobaczyć. Teraz będziemy odbijać się od ścian właśnie. Czyli jest tutaj, to nie jest takie tylko zwykłe proste chodzenie. Są też właśnie takie urozmaicenia typu odbijania się od ścian. I to naprawdę potrafi uprzyjemnić rozgrywkę. Nadawać jej właśnie takiego ciekawego motywu. Tak więc jest to Time Diver Avenger i tak się prezentuje ta gra. Tu też trzeba się właśnie odbić i znowu wychodzimy do miasta i kolejne odbijanie się, widać tu ewidentne inspiracje Ninja Gaidenem. Tak więc kończymy. Dobra, myślę, że tyle gier na Pegasusa starczy. Nie ma co za bardzo pokazywać, no bo to przecież są wszystko klony gier z NES-a i Famicoma. Pegasus. Konsola
która tak naprawdę jest podróbką, więc ktoś może się dziwić, dlaczego ja ją recenzuję. Ale w Polsce, no, to było coś. W Polsce Pegasus był potrzebny, no bo nie było u nas NES-a, nie było u nas SNES-a. W ogóle byliśmy olewani, zapewne przez tą komunę. Niemcy mieli konsolę, każdy na zachodzie miał konsolę, a my nie. I dlatego Pegasus w sercach Polaków jest konsolą bardzo zasłużoną, bardzo wdzięczną. Każdy mógł ją mieć, każdy mógł na niej pograć. Wtedy nikt nawet nie wiedział, że jest to nielegalne, no bo skoro Pegasusy sprzedawali w sklepach, na bazarach, to wydawało nam się, że wszystko jest w porządku. Nikt tak naprawdę nie wiedział, że jest to klon. Każdy grał, każdy się cieszył i myślę, że już w dzisiejszych czasach nie powstanie konsola, która mnie osobiście tak bardzo by cieszyła, jak te 15 lat temu cieszył mnie Pegasus, więc jest to perełka w naszej polskiej kulturze. Mam ogromny sentyment do tego sprzętu, bo na nim się tak naprawdę wychowałem i to od Pegasusa zaczęło się moje granie na konsolach. Więc dzisiaj to wszystko. Cześć.